To jest miejsce bezpośrednio przy placu. Jak widzicie, tutaj już kompletnie nic nie ma, aczkolwiek jest pozostałość słupa jakiegoś ogrodzeniowego. Tak, są pozostałości. Tutaj jakiś fundament po jakimś budynku. Musiał to być jakiś budynek. Tak, że tutaj te pozostałości są. Dzisiaj to jest po prostu rozjeżdżone Przez motocykle. Tam widać jakiś kanał chyba, albo też jakieś podpiwniczenie budynku tam w oddali widzę, taki łuk. Też tak widzę. No. Może z drugiej strony nam się uda dojść. No, natomiast dzisiaj Myślę, że od tej strony będzie można poszukać. zobaczymy zaraz, natomiast tu są takich różnych pozostałości, tutaj troszeczkę jest. Tak, tędy będzie można. Tak, tu może troszeczkę pójdziemy w tą stronę, Do tych. tylko czy jest tu jakaś Tak, myślę, że tędy. ścieżka. O! No, przekory tu sporo jest. Ale nie ma się tu dziwić, to opuszczone miejsce. Tak, tam jest też jakieś zwałowisko. Ale jeszcze sprawdzimy to widziałem tak. O, no tutaj były jakieś Tak, tu ten kanał. Myślę, że to jakaś pozostałość budynku jednak. Tak, spróbuję zaświecić latarką może. Tam. I powiem, czy coś tam widzę. Ale to za chwilkę. Tutaj też jakaś pozostałość po jakimś budynku, także wydaje mi się, że tutaj po prostu był budynek jakiś, bo to wszystko wydałeś tu Hubert delikatnie. Nie, tam nie wchodź, bo tam tu jest jakiś, może być bardzo grząsko, bo tu kanał jakiś przepływowy, zobacz. Podświetl latarką. O. Kanał chyba. No, podświetl latarką. Pojedynczy kanał chyba. Tak, tutaj kanał, a tu doświetl. O, a tutaj. Tu też ślady. A tutaj jakiś. No. Dokładnie. Tu jeszcze. A tu. O. Tu jeszcze. No już sprawisz tu. Tak, no to mówię tu coś. No pozostałości budynku. Piwnicy zostały tylko. Tak. Nic Także innego, tylko piwnicy. tędy już wchodzimy. Ładnie. Tutaj jest coś też zwałowane. O. A tu w ogóle jakaś droga jest, której nie widzieliśmy wcześniej. Może kawałek nią przejdziemy. Tak, to będzie mądry pomysł. No, o, tutaj też jakieś pozostałości. Tutaj widać nawet jakieś chyba schody nawet. Po czymś. Gdzie schody widzisz? No tu, o tu. A, tak, schody. No, kawałek jakichś schodów. Wszystko tu rozwalone jest. Kompletnie rozwalone. To chyba idziemy tą ścieżką, bo na końcu... No zobaczymy kawałek ta ścieżka, gdzie nas doprowadzi. Ja mam podejrzenia, do kogo mnie prowadzi. Ja chyba też mam podejrzenia, ale... Zaraz się dowiemy, czy... Takie same podejrzenia. Natomiast zobaczcie, tutaj wszędzie widać... Może tu pan odstał. A czy to jest możliwe? Chociaż trudno mi powiedzieć, bo raczej on przy tamtej drodze stał, aczkolwiek na tych pracach różnych było widać, że pałac był jakby okolony jakąś drogą. A tu są ślady. Natomiast no bardzo dużo gruzu tutaj jest. Tak, No. dużo. Różnych takich elementów i betonowych i ceglastych. Nie ulega żadnej wątpliwości, że tutaj jakaś dróżka była. Ewidentnie. Ewidentnie tu jakaś dróżka była. Tak, Także tutaj w tym miejscu jeszcze nie byliśmy. Natomiast no masa gruzu, pozostałości. Uwaga na nogi, żeby się nie skręcił. Tu dużo strasznie kamienia, cegieł. Tak, tu jest jakiś murek. No tak. Poszukiwanie jakiejś tutaj elektroniki. Czy elektroniki nie, no kabli raczej, że instalacji. Natomiast, dobra, nie wchodź tam głębiej. Czemu? No tu jest niepewny grunt bardzo grząski. Natomiast tutaj coś wykopane, wyorane. No dalej chyba już nawet nic nie ma. Nie ma nic dalej. Natomiast tutaj, tutaj, Murek. tu jest murek. Tutaj stał ponad wszelką wątpliwość jakiś budynek. Chodź dalej, bo mi się wydaje, że nas prowadziło do tego kranu. Znaczy ja myślę, że tą drogą dojdziemy po prostu do
tego skrzyżowania. do skrzyżowania. Tu jest technika. Nie ma sensu się cofać. No podejdziemy kawałek, zobaczymy, gdzie nas to doprowadzi. Natomiast no, jest to niechybnie jakaś droga. Tak. Bo to w ogóle nie ulega wątpliwości, że to jest jakaś droga. Tam ślady po niej. Tak, i masa gruzu. Opa, tutaj. To jakaś kolejna piwnica. Tutaj wiemy, że przy tej drodze stały budynki. To Dużo pieniędzy. tak, to tutaj też jakaś tam już nie wchodzi, bo tu może być bardzo grząsko, natomiast tutaj kolejny fundament. Ten sam. Może. Tak, to tutaj, to chyba był pałac chyba. Wiesz co, pałac, no nie wiem, wydaje mi się, że pałac raczej powinien być z drugiej strony, ale tej drogi. No i doszliśmy do tej drogi, co mówiliśmy generalnie. Tak, to już może tędy wyjdziemy. Ale do tędy to może nie, bo tu jest za dużo. A patrz, tędy będzie można. Nie ma chyba. Tędy, jeżeli już. Tędy. A. Będzie gładszy teren. Uwaga, bo tu może być grząsko. Nie wiem, czy tędy po prostu nie będzie jakoś łatwiej wyjść. No, chodź. Murek kolejny. Bo tam gdzieś ten plan ma. Ale byliśmy. Natomiast tutaj, Wszędzie. Kiedyś. tak, to jest ta droga, która prowadzić powinna do schronu i do tego budynku, natomiast no ona dzisiaj po prostu zarosła w sposób niemożliwy. Tak, bardzo zarosła. Dzisiaj zarosła w sposób niemożliwy. Tu chyba ten schron pod tą roślinnością mi się Tak, wydaje. stawiaj buty z góry. Dobrze. Wydaje się, że no nie wiem, no ruiny pałacu chyba gdzieś tam powinny być, tak to wyglądałoby, że on się jednak tutaj gdzieś mieści. No zobaczymy, jeszcze kawałek to tędy przejdziemy. To chyba do schronu się wydaje dojdziemy. No, powinniśmy dojść do schronu, Ale czy dojdziemy, to się okaże. to się okaże. Małego schroniku w zasadzie. No tak, No. no. O, tutaj jest trochę lepiej. Gdzieś to okulite chyba. Ojej, dobrze pamiętam. Tutaj wszędzie gruz, ale chyba dzisiaj to już tak zarosło, że chyba nie sposób będzie do tego dojść. Tak, już nie dojdziemy chyba do tego. No chyba tak. No. Zarosło to w sposób okrutny po prostu. Tak, kotwica. Zaraz. Tak, to już jest nie do dojścia. No pokazywaliśmy wam te miejsca kiedyś, więc Tam był gdzieś ten schron. tak, tędy się już dojść nie da. Nie da, ale jeśli nie widzieliście, jeśli zastanawiacie was jak wygląda ten schron, to proponuję wejść im słodliwe tajemnicze miejsca, tam jest pokazane. Tak. Natomiast no, mieliśmy pomysł na to, żeby może wam faktycznie pokazać pozostałości pałacu, ale wydaje mi się, że tego się chyba dzisiaj już nie da zrobić. Daj Tak, drzewa padają czy to jakieś ściana? drzewa. Tak. Niestety nie da się tego pokazać w żaden sposób. Bardzo zniszczona No, i zarośnięta. tak, Obecnie to bardzo trudno się zgrywa. tak. Dlatego mówię, jest to nasz materiał pożegnalny. Kiedyś ta droga tutaj jeszcze całkiem nieźle funkcjonowała, jeszcze całkiem niedawno, a czy była tak ubita. Byliśmy, no. Nawet wychodziliśmy gdzieś tak. Stamtąd. Dokładnie. A tutaj się wychodzi. Tak, tu jest to skrzyżowanie. Tak, a więc wychodzimy i idziemy w kierunku koszar. Tak. Niestety chyba pozostałości pałacu nie uda nam się w żaden sposób namierzyć. Są bardzo zniszczone. A czy to możliwe, że to było tutaj w tym miejscu? Tak. Bo tu jest bardzo dużo gruzu, kamienia, cegieł. Więc możliwe, że to się znajdowało po prostu w tym miejscu. Bardzo możliwe. Natomiast no tutaj nic nie sposób już, że tak powiem, odszukać. Jakby nawet ciężko się to jakoś odnieść do tego w jakimś takim przekroju terenowym po prostu, bo Wszystko tutaj zaraz. to jest tak zdeformowane przez roślinność już w tej chwili, że nie sposób się do niczego odnieść. Tu na przykład jest jakiś murek
Tak, jest murek. I w tym murku było widać, że są ślady ogrodzenia. Więc może, że to jest ten teren po prostu. Natomiast no, on tu w tej chwili jest całkowicie zniszczony. No, takich różnych tak, i takich jakichś terenów, gdzie jakieś są ślady fundamentów. To jest bardzo dużo. Bardzo dużo, ten teren też jest przekopany, ja myślę, że tutaj były kabli, instalacji różnych. Natomiast no, wydaje się, że to może być to miejsce, tak patrząc po układzie też tego. Tak, tutaj. No bo to gdzieś powinno być na tej wysokości, gdzieś tam na rozstaju tych dróg powinno. No, są tutaj murki, ogrodzenie, więc możliwe, że to tutaj było. Możliwe, że to coś tu na pewno było, no coś tu było ogrodzone, tak. To dosyć duży obszar, więc coś na pewno tu jakieś miejsce było. Dokładnie, natomiast no jakby miejsce nie takie, sposób teraz to zbierać. nie sposób tego już, że tak powiem, w jakiś sposób pokazać, także natomiast no widać dużo takiej cegły różnego rodzaju, więc to jest całkiem możliwe, że to gdzieś tutaj. Tak mniej więcej plany też wskazywały, te, które mamy, że to tutaj, gdzieś w tym miejscu powinno mieć miejsce, powinien stać pałac, natomiast no... Możliwe, natomiast no, teren jest po prostu zbyt zarośnięty i bez specjalistycznego sprzętu, po prostu tutaj się już nie da się tego zeksplorować w żaden sposób. Dobrze, tak mówił Hubert wcześniej, udajemy się pomalutku w kierunku Koszar. A po Koszarze arena. Tak, może zahaczymy jeszcze o jezioro, zobaczymy. Tak. Natomiast na tą chwilę udajemy się w kierunku Koszar. Kolejna pozostałość. A chyba tutaj byliśmy. Tak, ale z tej perspektywy to pokazuje murek, tam jakieś zwałowisko też różnych rzeczy, także tak to wygląda. Tak to wygląda, a tutaj o, też Skrzyżowanie. jakieś tu skrzyżowanie, murek, o, piwnica. jakaś piwniczka albo jakiś odpływ, kolejny murek, także tak, bardzo dużo to pozostało. tu wiemy, że tutaj budynki stały. Ciekawe jakby to wyglądało, gdyby nic tu nie zostało zburzone pewnie. A, Tu było dużo eksploracji. no pewnie tak, I wszędzie były jakieś dokładnie. budynki. To jest te skrzyżowanie, o którym wam mówiliśmy. Pokazywaliśmy je wam już dzisiaj. Tak, dokładnie. Także udajemy się w kierunku Koszar. Udajemy się pomaluteńku w kierunku Koszar. Tak, jesteśmy już na drodze tu. Tak, tutaj no, też wam pokazywaliśmy, no wszędzie ślady jakichś przymurówek, nie wiem, fundamentów. Ciężko to w tej chwili ocenić, natomiast Bo tylko murki zostały. tak, to tylko zostały murki, natomiast no takich tutaj, To jest sporo. takich obrysów tu jest sporo. Tutaj wiemy, że były budynki, no wiemy, że był ten pałac, więc także więc coś tutaj. Słotnica jest bardzo zniszczona niestety. No niestety, dlatego jest to nasz ostatni materiał. Wiele razy już wam to słotnicy pokazywaliśmy. Dokładnie. O, słychać w oddali Motory. pracujące motory. Przypomnijmy, tu jest Motoboys Arena. Tak, tutaj jeżdżą. A obok Motoboys Arena jest schron. Przynajmniej był, więc jak będzie to będzie O, postaramy się go pokazać. A teraz zatrzymujemy, bo jesteśmy już na drodze prowadzącej do Koszar. Tak, za chwilkę pokażemy wam Koszary. No niestety już Koszar nie ma. Słuchajcie, to był taki najbardziej charakterystyczny punkt chyba. Po blokach. Taki nawigacyjny wręcz Słotnicy. Koszary z rosyjskimi napisami. Była tutaj ściana radzieckich koszar z napisami. Niestety już się nie ma. ten ostatni taki materiał ze taka pozostałość historyczna uległa, jak widzicie, zawaleniu. Tej ściany już nie ma. Dokładnie tej ściany, znaczy ona jest, tylko ona runęła na bok. Tak. Całkowicie już zasłaniając ten napis, który tutaj był. Ściana runęła. Dzisiaj. Tak. O. To już tutaj. Nie ma. O, ta ściana. Z białej cegły było zbudowane. Tak, ta ściana runęła, słuchajcie. Albo ją ktoś przewalił, może, Też tak. bo może stwierdził, że
napisy go drażnią I zwalił. i może to wywalił, natomiast no tutaj mamy też możliwość teraz zajrzenia, no. Ta jedyna taka pozostałość, jak widzicie, Nie widać napisu. no, jak widzicie, runęła ta ściana, ten punkt charakterystyczny, no zobaczymy dalej. Tak. Natomiast tutaj ten taki charakterystyczny wywiecznik, czy coś Tak. takiego, co był na tej ścianie. Tak, tu napisy gdzieś były. Ja myślę, że to jest też taki symbol, słuchajcie, tej naszej faktycznie ostatniej wyprawy. Tak, ostatnia wyprawa kończy się Że, zawaleniem miejsca. znaczy może i tyle się kończy zawaleniem, co pokazuje, że to miejsce po prostu już całkowicie no, zanika. Patrz, tu są rury nawet z tego budynku. Tak, jak byliśmy tutaj, ściana była, był napis. Tak, rok temu tu byliśmy ostatnio. Pokazywaliśmy go. Było to taka ciekawostka jakaś Tak. tutaj zostało. Natomiast Teraz tego nie ma. dzisiaj to uległo zawaleniu I kompletnemu. nie ma koszar już tej. No koszary jakieś tam pozostały. No podejdziemy jeszcze kawałek dalej, natomiast ostatni film. Charakterystyczne miejsce. Tak, Już nie istnieje. ostatni film ze Słotnicy i jedno z najbardziej charakterystycznych miejsc Uległo Słotnicy zawaleniu. uległo całkowitemu zniszczeniu. No dobrze, zobaczymy jak koszary Jak wyglądają koszary. dalej. Dobrze. Jakieś jeszcze maluteńkie fragmenty koszar pozostały. Tutaj właśnie wam je tutaj delikatnie pokażemy. Tutaj chyba były schody. Tak, są schody, są Są schody. Tam widać w oddali fragmenty ścian. Uwaga. Z jakiego powodu? No, z różnego powodu. Tutaj też, to są już takie zupełnie pozostałości. Już takie ostatnie. Tak, mówiłem, ze Słotnicy już tutaj Znika. całkowicie znika. W pewnym sensie uwieczniliśmy pewne rzeczy, które jeszcze były cokolwiek widoczne. Tak, to niestety. Teraz już tych rzeczy nie ma. Ta ściana stoi. Ta ściana jeszcze stoi. Ale tutaj już nie było napisów. Tutaj było tak wedle naszych materiałów, tutaj takie było też miejsce, to była jakaś wolna przestrzeń, jakiś taki parking, czy miejsce dla techniki samochodowej. W każdym bądź razie z tamtego miejsca można było tutaj jakby popatrzeć w tą stronę. Tu były właśnie koszary, tam kawałek dalej na tej ścianie były budynki. Postaramy się wam to za chwilę gdzieś tam w kadrze pokazać, natomiast tutaj w tą stronę nie możemy się jakby tutaj cofnąć, teren jest grząski, Bardzo groźne. zarośnięty. Pokazujemy wam w tej stronę, może jakiś kadr umieścimy z tego miejsca. Tak. Natomiast no tutaj były też budynki różnego rodzaju. Tak jak powiedziałem, tutaj było prawdopodobnie miejsce na Parking. jakieś taką na techniki samochodowej, jakiś plac. No tutaj to już po prostu kompletnie po tym Nie ma śladu. nie ma już żadnego śladu. Tam te tereny dalsze wam też pokazywaliśmy. Wiele razy. Tak, nie będziemy już tam w to miejsce brnąć. Zwłaszcza, że to jeszcze bardziej wszystko zarosło. Jeszcze bardziej zniszczone. Tak, jakieś tam fragmenty drogi jeszcze zostały. Ale już prawie. Tutaj, tam byliśmy w tych miejscach, Tak, ale, później będziemy- ale dzisiaj się już nie da tam nawet dojść. Stare drzewo, Tak, świadek. zostało. Świadek tamtej historii. Za koszarami była sala gimnastyczna i boisko. Też ich nie ma już. Ich nie ma, ale może, Są ślady po boisku. miejsce nam się uda pokazać. Zobaczymy, jak mocno tam na tym Motoboys arenie dzisiaj jeżdżą. Mocno, jak już muszę ci widzieć, więc trudno może być. W każdym bądź razie Ale miejsce. skąd postaramy się wyjść, jak jeszcze jest. No, będziemy to jeszcze obserwować. Tak, będziemy. Pokręcimy się jeszcze po obszarze Motoboys, no bo tam też jakby już dosyć, tam w ogóle było miejsce, jakby takie też miejsce, gdzie parkowało bardzo dużo pojazdów, taka jednostka samochodowa chyba tam była, rakietowa też, także tam troszeczkę postaramy się też w tym miejscu pokręcić, jak to ma być materiał pożegnalny. Natomiast no mówię, no tutaj też jakaś pozostałość, nie wiem, czy tu cokolwiek będzie widać. Bardzo mała. Jakaś bardzo mała, no coś tutaj się znajduje. Tam dalej też widać, no mówię, tam było, Parking. no takie są relacje, że to było miejsce Tutaj niebezpiecznie. dla techniki, natomiast no
Tak to wygląda. Obecnie. Tak to wygląda obecnie. I zmierzamy w kierunku motoboista. Tak, czyli dawnego z terenów jednostki rakietowej, samochodowej. Zaraz to się jakoś tam postaramy pokazać. Zobaczymy jeszcze, może łypniemy okiem na jeziorko. Zobaczymy, jakie było dojście do tego. Tak, bo one Zobaczymy. zarośnięte zawsze były, a teraz No, może być już jedna wielka masakra z tym jeziorkiem, ale ale jak się da, to spróbujemy. zobaczymy. A jak się nie da, to od razu idziemy na motobois, czyli na miejsce, w którym kiedyś była jednostka rakietowa i jednostka samochodowa. Słuchajcie, namierzyliśmy ten schron, który tam kiedyś żeśmy widzieli. Hubert, doświetl go dobrze, Dobrze? ale daj chyba mocniejsze światło. To nie jest, No to najmocniejsze. nie jest chyba najmocniejsze. Najmocniejsze. Pokaż. Najmocniejsze. No może tak, no. To jest ten schron, natomiast no widzicie, on jest tam w tej chwili zawalony totalnie, jakimiś śmieciami tam jest zrzucony. No nie będziemy ryzykować wejścia do niego, zwłaszcza, że tam widać, że tam są pokłady ziemi, więc myślę, że tam się po prostu to zawaliło. Natomiast no dzisiaj niestety jest to tak, że po prostu do tego się już wejść w żaden sposób nie da. Byłby kłopot z wyjściem, bo to by się prawdopodobnie obsuwała ta ziemia i Według mnie nie. także nie będziemy do niego wchodzić. Natomiast no, jakaś pozostałość schronu jest. Dobrze, obejdziemy teren teraz jednostki samochodowej i rakietowej. I za chwilę będzie I podsumowanie. będziemy chyba kończyć już pomału. Jeszcze zobaczymy może. Ale chyba to już nic nie ma. No, dokładnie. Dobra, wychodzimy. Wchodzimy. Teraz jesteśmy na terenie motobois terena. Motobois Arena, a kiedyś jednostka samochodowa i rakietowa. Tak, chyba czymś pozostałości. Tak, coś tam pozostało, natomiast teren był tutaj ogrodzony, otoczony takimi Wałami. wałami ziemnymi. Tu gdzieś, tutaj w tym miejscu gdzieś były podobno wielkie garaże, hangary. To Tam może. coś tam kawałek podejdziemy, bo w tamtym kierunku nigdy nie chodziliśmy. Natomiast Wydaje, że to mogło być. no to chyba jakiś wzmocniony nasyp, ale mówię, no gdzieś tutaj były takie podobno garaże dla techniki samochodowej. Ale chyba tego już nie ma. Nie ma, natomiast no tu też jakby zostało chyba dużo różnych takich jakby bloczków, potem oni to wykorzystują do czegoś. Tutaj jakoś odgrodzili jakieś zwałowisko. No w każdym razie to był na pewno też wał, który otaczał ten taki osyp ziemi, który otaczał ten rejon, zabezpieczał go w jakiś sposób. No pozostał się wielki plac betonowy po tym miejscu, tak mówiłem, otoczony, to widać różnymi takimi wałami ziemnymi. No coraz gorzej tutaj, to już faktycznie myślę, że już ta zarośnięta. można powiedzieć, że po Słotnicy tutaj już nic nie ma, tak na dobrą sprawę. Jedyna rzecz, która faktycznie coś tam sobą reprezentuje w tej chwili, to tylko te dwa bloki. Tak, to są bardzo ciekawe miejsca w Słotnicy. Tak, one zarastają faktycznie, ich już praktycznie nie widać z zewnątrz, jak się Słotnicę eksploruje tak w sposób taki, powiedzmy, pieszy. Trzeba faktycznie do nich podejść bezpośrednio, żeby je zobaczyć. Żeby zobaczyć tak do powodu A jeszcze niedawno, przyznaj Hubert, widzieliśmy je nawet z koparku tak. przemysłowego było to widać. Tak, pamiętam, widzieliśmy No. je. A tutaj tak to wygląda właśnie Tak obecnie wygląda teren no. jednostki rakietowej. I samochodowej. Dobrze, zobaczymy, czy nikt nie jeździ na motoboisie. Może coś tam się nam jeszcze uda pokazać, bo tam jest jeden z takich o, to jakiś samochód, nie wiem, czy to ktoś tym przyjechał, czy to jakiś grad. Wygląda na opuszczony chyba. No. Natomiast tam jeden z takich elementów trasy jest na jakimś pseudoschronie, no byłym schronie. Tak, widzieliśmy to. No, zobaczymy, co tam się tu uda pokazać. To też tu się już chyba pakuje. Tak. Zobaczymy.
sprawdzimy. Zobaczymy, To czy się chyba da. tutaj było. No dobra, zaraz Sprawdzamy. zobaczymy. Albo się da, albo się nie da. Zobaczymy. Tutaj znajduje się jakiś schron. Tak, no to jest ten teren tej Motoboys Areny. Tutaj, że tak powiem, jest ten teren wykorzystywany do takiej jazdy crossowej, terenowej. Tak to wygląda, natomiast no... Tak, on też już coraz, bo pewnie już w coraz gorszym stanie, natomiast tu jakby tu jest jakaś pozostałość, tu jakiś był jakiś schronik, jakiś bunkierek. To jest w tej chwili wykorzystywane jako górka, jako najazd Dla motocrossu. dla motocrossu, natomiast no tutaj coś ewidentnie było. Jakiś obiekt wojskowy i no na tym terenie już to po prostu wygląda jak wygląda. Bardzo zniszczone. Część różnych bloczków, pozostałości po jakichś tak wzmocnionych jakichś budynkach wojskowych. Są wykorzystywane. To tak, są wykorzystywane do właśnie do takiej kreacji różnych przeszkód terenowych, do przejazdów crossowych właśnie. Jak to teraz wygląda? Tak to wygląda. Tak, to jest. Tak, ale tu chyba to nie wiem, czy to już A, to chyba nic. to jest tak, to już tak. No może no może tutaj było coś, natomiast no tak to jest to. Ale nie ma już. No dokładnie. Dobrze, tam może postaramy się jakąś inną drogą wrócić, tu popatrzeć trochę. Chyba wszystko już pokazaliśmy. No niestety tutaj dojdziemy sobie. Niedługo jak będzie podsumowanie. Tak, niedługo będziemy robić podsumowanie, natomiast no Tu jeszcze sprawdźmy, czy tu jest, ale tu też co to za jakaś pika tutaj stoi? nie Coś wiem. tu jest napisane? Akces, coś, no nie wiem co to, do czego ma to służyć. Też nie wiem. Tu tak wygląda obecny teren dawnej jednostki rakietowej i jednostki samochodowej. No dobra, zobaczymy, coś tu ciekawego jeszcze jest. Więc tak, jesteśmy na Motoboys Arena. Arenie, więc tutaj Było boisko. za tym tutaj pagórkiem są koszary, a za terenem koszar był Pomiędzy. no pomiędzy tą drogą tutaj o tym Boisko piłkarskie. boisko i hala gimnastyczna, natomiast no dzisiaj Po żadnym na śladu. znaczy nawet nie jest jak nawet pokazać tego miejsca takiej, o tutaj widać kawałek, nie wiem czy w oddali widzicie, Koszar. tutaj widać, o w tym miejscu, nie wiem czy tak palcem pokazuję, tutaj w tym miejscu widać fragment koszar. A tutaj było gdzieś boisko. A tutaj na tym obszarze, o tutaj gdzie są te wielkie drzewa w tej chwili i krzaczory, była hala gimnastyczna i boisko. No dzisiaj jest to sprawa już całkowicie zarośnięta. Nie ma szans, żeby tutaj cokolwiek pokazać. Przyroda wzięła. Wszystko tutaj zarosło. Zarosło, niestety. nawet nie ma jak wam to pokazać. Może tutaj w kadrze pokażemy z innej strony, z innej perspektywy widoczne te koszary. Tak, już były. Mamy rysunek tego, tak mniej więcej gdzieś właśnie był ten rysunek jakby w tym miejscu jakoś, w tym kadrze, tak to powinno być widać, no nie wiem. W każdym razie dzisiaj już jest to nie do pokazania. Jest bardzo zarośnięte niestety. Dużo miejsc słotnicy jest zarośnięte. No dokładnie, tutaj przejdziemy się tym terenem, po którym dzisiaj jeżdżą Motoboysy. tak, krosowcy. Może coś gdzieś jeszcze coś zobaczymy. Jakieś drobne pozostałości. Może coś się uda znaleźć. Dokładnie, więc zobaczymy. Także tu się rozejrzymy, a jak nie, no to za chwilę. Podsumujemy ostatni urbex Słotnicy, Tak. ale mamy nadzieję, że coś jeszcze tutaj się znajdzie. Więc tak, zwiedzamy ten teren Motoboys. I znajdujemy budynek. Jakaś pozostałość. Nie wiem, czy tu cokolwiek będzie widać. Mam nadzieję, że widać. No, jakiś budyneczek, coś tutaj, jakiś składzik może. Jedyna pozostałość, jaka tutaj jest. Nie będę to jest strasznie tutaj jest pozarastane, natomiast no
Coś tu takiego drobnego widać, jakiś budyneczek, jakiś magazynek. Tak, bardzo malutki. Bardzo malutki, nie ma sensu się tam do niego pchać. Nie ma sensu. Tutaj. Także na tym terenie, tutaj jak widzicie, jest zrobiona trasa motocrossowa w tej chwili. Tak, są ślady. No, tutaj trzeba będzie chyba zradzać kroka, bo... No, dobra. Także Tak to wygląda. tak to wygląda. Tutaj skrótem przechodzimy pomału z tego terenu. Wracamy na drogę łączącą Słotnicę z Burzykowem. Przemieszczamy się drogą betonową, poradziecką. Tak, widać ewidentnie poradziecka droga. Tak, z tego tutaj obszaru. W oddali słyszycie Motory. jeżdżące motocykle. Bojcami, no. Tak, poza tą drogą faktycznie tutaj się już niewiele zachowało. Tak, Także niszczony. tak, ale nie, tej drogi chyba nigdy nie pokazywaliśmy, więc Więc ją pokażemy. Za chwilkę podsumowanie z wyprawy. Na drodze łączącej Burzykowo ze Słotnicą. Tak, na drodze łączącej Burzykowo ze Słotnicą. Żegnamy się ze Słotnicą. A to Może kiedyś tutaj jeszcze polatamy dronem. tak, może jakiś mała jeszcze jakaś przelatka dronem. Ale to zobaczymy. Zobaczymy. Natomiast my się już z tym miejscem pomału Żegnamy. żegnamy i za chwilkę Podsumowanie tej podsumowanie wyprawy. tej wyprawy. Ostatnia eksploracja Słotnicy właśnie dobiega końca. No tak, słuchajcie, wracamy. Słotnica za nami. Żegnamy ją bardzo serdecznie. Raczej już tutaj się wszystko zaczęło. No i w temacie Słotnicy, no tylko w temacie Słotnicy wszystko się tutaj jakby już skończyło. Uznajemy po tej dzisiejszej wyprawie, że tam już nie ma sensu wracać po prostu. Zajmili mnie drona. Tak, może faktycznie troszeczkę polatamy dronem, tam jeszcze w tamtej okolicy, ale to już będzie film z cyklu jakby Drone Explorer. Będzie to już co innego. Tak. Natomiast no, ta dzisiejsza też eksploracja utwierdziła nas w przekonaniu, że Słotnica teraz bardziej zarasta. tak, że to wszystko zarosło, że to wszystko już jest zrujnowane, że nawet do miejsc takie, które były jeszcze niedawno ogólnodostępne, To teraz już się nie da dojść. praktycznie nie da się dojść. Zobaczcie, w tamtym roku wiosną byliśmy jeszcze przy jeziorkach, tak? Dobrze mówię? To był w tamtym Tak, przy roku? jeziorkach. Dokładnie, natomiast dzisiaj ta droga jest praktycznie niedostępna. Cała zarośnięta. Wydaje mi się, że po prostu tam od dłuższego czasu po prostu nikt już nie chodzi i dlatego tak się dzieje. Ściana, koszar, jeden z najbardziej charakterystycznych punktów Słotnicy, zawalona. Budynki mieszkalne zarośnięte, że aż strach. No takim małym bonusikiem dzisiaj było to, Wejście do bloku mieszkalnego. tak, że weszliśmy do tego jednego z tych bloków. Natomiast no, temat Słotnicy niestety musimy uznać za Zakończony. zakończony. Troszkę nam przykro, bo w tej dzisiejszej naszej wyprawie darło się tak trochę chaosu. No przez rozgrywaną rundę ASG. Dokładnie na to przez rozgrywaną właśnie rundę ASG. Natomiast uczestnicy okazali się osobami bardzo wyrozumiałymi. I pozwolili nam zwiedzić blok. To znaczy może nie tyle pozwolili, co wstrzymali wymianę ognia do momentu, kiedy sobie to szybciutko Zwiedzimy. nagramy, dlatego Bardzo dziękujemy. także bardzo dziękujemy. Jeżeli gdzieś kiedyś trafią na nasz kanał, to No to teraz wam bardzo dziękujemy za to, że pozwoliliście tak, i dziękujemy za nam bardzo. zwiedzić blok mieszkalny. Dziękujemy za sympatyczne podejście, za takie Tak, za fajne. wyrozumiałość. Tak jest. Zawsze uważałem, że środowisko ASG to pożła goście i gościuwy. Całkowicie się to potwierdza. Także pozdrawiamy. Bardzo pozdrawiamy. Natomiast no tutaj przechodząc, tak jakby nie wiem, czy to będzie widać, tak może niezbyt ładnie pokażę pozostałości stanowisk obrony przeciwlotniczej. Pokazywaliśmy wam Lotnisko. już kiedyś dokładnie. Kiedy się pokazywaliśmy, ale to dobre miejsce, żeby zakończyć. Materiał. Tak, droga też pokazywaliśmy, tajna droga łącząca się Burzykowo. Burzykowo jest w tamtym kierunku, A Słotnica w tamtym. a Słotnica w tamtym. Łącznie, jak dobrze liczę, nagraliśmy 7 materiałów ze Słotnicy, licząc z tym. Może 7 eksploracji Słotnicy. Może utworzymy playlistę i wszystko wrzucimy
Wszystkie materiały ze Słotnicy wrzucimy do jednej playlisty, żeby osoby zainteresowane tematem Słotnicy, a niekoniecznie zainteresowane tematem garnizonu Kulczewo, mogli sobie, tak, mogli sobie tam w tych materiałach poszperać, zobaczyć. Tak, jak ja teraz to myślę, to dokładnie chyba 8 materiałów do Słotnicy, bo nie wiem, czy pamiętasz, kiedyś jak tutaj tą drogę nagrywaliśmy, no to byliśmy na obrzeżach Słotnicy i pokazywaliśmy wam dokładnie ten speech. Tak, także myślę, tak 8 materiałów. Myślę, że faktycznie zrobimy myślę, że zrobimy właśnie playlistę. Także do tego mówię, takiego troszeczkę chaosu się nam wdarło do tego dzisiejszego materiału. Tak, tutaj natomiast był trochę chaos, ale jak tutaj mówiliśmy, zawodnicy SG wykazali się wyrozumiałością. No i fajni ludzie. Poczekali z rozrywką. Fajni ludzie. Do czasu, aż my zakończymy eksplorację opuszczonego bloku. Bardzo wam dziękujemy jeszcze raz. Bardzo fajni ludzie, potwierdzam. Także tak to wygląda. No my pomału już tutaj jakby schodzimy z tej drogi, za chwilkę będziemy schodzić. Ale zanim z niej zejdziemy, to też was zachęcamy do wbicia na naszą stronę na Facebooku Hubi365. Tam są materiały dodatkowe, ciekawostki, zapowiedzi, więc naprawdę warto tam wbić. No dokładnie tak. I też zachęcam do zasubskrybowania naszego kanału, zostawienia łapki w górę i skomentowania filmu. Tak, postaramy się to jakoś zmontować, tak jak powiedzieliśmy. Mamy pracę tutaj, tutaj też jakieś pozostałość po czymś. Mamy tutaj, dysponujemy fajnymi, bardzo pięknymi pracami byłego mieszkańca ze Słotnicy. Tak, byłego mieszkańca Słotnicy. Postaramy się je właśnie dzisiaj, w ten materiał wpleść. Tak, ten materiał. Pokazać wam je przy okazji jakby lokalizacji, które one przedstawiają. No niestety dzisiaj to ciężko strasznie jakoś odnieść, to już naprawdę... No Słotnica jest najbardziej zniszczona w historii naszej eksploracji. Tak. Także to już będzie zupełnie... Także ciężko to będzie jakoś wszystko jakby odnieść, ale postaram się te prace ładnie wmontować, pokazać. Mam nadzieję, że wam się spodoba. No, tak jak mówiłem, kończymy. Tak, tutaj byliśmy, jak nagrywaliśmy film między drogą Burzykowo-Słotnicy a ten staw, no to patrzcie, co się stało tutaj przez ponad 2 lata. No, dokładnie, tutaj jest jakiś... Nic nie było to był jakiś plat, czy to był jakiś zbiornik melioracyjny albo coś takiego. Natomiast no on był, tam jakieś drobne krzaczki sobie w nim rosły, natomiast zobaczcie dzisiaj... Teraz taki mini las się zrobił. To się po prostu zagajnik jakiś w nim zrobił. Jakby jest niesamowitą sprawą, jak przyroda, w którą się nie ingeruje, w którą się jakby nie wkłada swoich tutaj jakichś planów, jak ona błyskawicznie przejmuje no w ogóle teren, tak? Natomiast tutaj to już mówię w ogóle, to jest po prostu jakaś jedna wielka masakra i to zobaczcie, to jest naprawdę pokaźny ten zbiornik, on był głęboki, tutaj w ogóle jakaś woda jeszcze spływa, widzę do niego przez cały czas, do tego zbiornika. Może ta woda ze Słotnicy. No nie wiem, jakaś tu melioracja przez cały czas funkcjonuje. Natomiast no, obiekt jest jakby niezarządzany. Zobaczcie, jest nawadniany tą wodą jakby spływową i zobaczcie, jaki tutaj w tym zbiorniku melioracyjnym wyrósł zagajnik. No w krótkim czasie. No tak, to jest po prostu. Ponad. No to jest po prostu niemożliwe. To jest po prostu niesamowite, a ten zbiornik tu naprawdę jest ciągnie się. Pokaźny. Dobra, słuchajcie, to by było chyba na tyle. To ostatni materiał z Słotnicy. Tak, to na tyle. O, patrz, tutaj jeszcze jakaś dziura została. No, tak jakby, żeby tradycji się stało zadość. Na każdej naszej eksploracji musi być dziura w ziemi. Musi być dziura w ziemi, więc jest. Także z drogi łączącej Burzykowo ze Słotnicą, z ostatniej wyprawy do Słotnicy. Dzisiaj żegnają was Hubert i Przemek. Bądźcie zdrowi. Trzymajcie się. Do następnych wypraw. Cześć. Na pewno coś jeszcze się pojawi. Jeszcze będzie dużo wypraw. Trzymajcie się. Trzymajcie się. Cześć.